Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, jest takie przysłowie, jak nie przyjdzie góra do Mahometa, Mahomet do góry, czy jakoś w drugą stronę, nieważne. Chciałem jakoś mądrze zacząć, nie wyszło. Trudno. Jest taki temat, od kilku lat chcę kupić stację pogodową z pomiarem wiatru, kierunkiem i najbardziej mnie ten pomiar i kierunek wiatru interesuje. I jakąś roczną statystykę, żeby łapał. I tak chcę kupić, nie kupię, szukam coś, znajdę, nie znajdę. Może by kiedy taki wiatrak postawił albo coś, albo trzeba by było wiedzieć, jakie są warunki i czy w ogóle są jakiekolwiek warunki pod to. I udało się trochę w drugą stronę. Bo mam coś takiego, tak bardziej z przypadku. Słuchajcie, taka firma Wevior, nie wiem jak to odczytać dokładnie, firma taka duża hurtownia zgłosiła się do mnie, czy bym akurat takiej stacji nie chciał pogodowej. Ja mówię, no bardzo bym chciał, bo chciałem takiego temat spróbować, także będzie coś nowego, będą testy, pomiary wiatru i innych rzeczy, także ja ją dopiero rozpakowałem, troszkę się pobawiłem i opowiem wam, co tutaj mamy. Także jak każdy widzi, na pewno mamy pomiar wiatru, kierunek wiatru mamy tutaj mierzony. Tu jest luksometr, się bawiłem latarką na pewno. Tutaj słuchajcie, mamy pomiar deszczówki, ile spadło. Zaraz, że mi to nie spadło w ogóle, momencik. Musiałem popuścić, bo to tak sobie stoi, po prostu zmontowane. To jest pomiar deszczówki. Tak jak ja widzę, że po prostu jak się wleje do jednego kubeczka, już się napełni dużo, on się pyk, w drugą stronę przewala i jakiś po prostu tam czujnik to mierzy, ile razy się przewróciło i to przelicza na litry, pewnie na litry, ile tam sobie chce. W środku tu jeszcze czujnik temperatury na pewno jest, ciśnieniomierz, coś tam jeszcze, zaraz wam pokażę wyświetlacz, bo tam jest tego sporo. Ale co jest bardzo ważnym i przydatnym tutaj urządzeniem, to jest to, że ta stacja pogodowa ma panel solarny i pod panelem tutaj jest bateria. Tu już nie ma takich baterii paluszków, tylko właśnie jest taka bateria, którą ten panel ładuje, czyli jak już zawsze tak myślałem, żeby taką stację postawić, no to tam trzeba będzie za baterię wymienić, zasilanie podciąga albo coś, a tutaj mamy już to rozwiązane, bo ona sama się zasila. Także no super rozwiązanie, naprawdę. Co tam mamy jeszcze, słuchajcie. Taki kijek, na takim kijku stoi tutaj. Można go tutaj regulować. W każdej tak o Tu jest gdzieś instrukcja, ale wiecie jak to jest z instrukcjami jak zawsze, nie? Link do strony oczywiście będzie w opisie filmu, tam wszystko będzie sobie można obejrzeć. Tutaj mamy takiego kijaszka, że to można mocować i do jakiegoś takiej powierzchni, albo też możemy, żeby to nie spadło, mocować po prostu dalej na jakiejś maszcie, prawda? Tutaj, jak nam się podoba. Ważne jest, żeby to było do oczka. Tylko ja jestem ciekaw, jak sobie na 5 metrów masz wystawię, jak ja wypatrzę, że tam jest oczko, że wiatr będzie wieł, będzie kiwał. Ale mniej więcej, jak to mówię, żeby było prosto, nie? I taka stacja ma połączenie z takim panelem. Jest jeszcze połączenie Wi-Fi tego na aplikację, tylko ja to chyba Wi-Fi nie złapię. Ja będę się na razie opierał na tym wszystkim, co tutaj jest, bo ja tak lubię właśnie mieć w jednym miejscu mniej więcej. I zobaczcie, mamy pomiar temperatury na zewnątrz i tutaj można jeszcze to regulować. Tutaj mamy właśnie różne opcje temperatury. Ja tutaj z tłumaczem musiałem normalnie siedzieć, bo połowy rzeczy nie rozumiałem. Dalej mamy deszcz. Tutaj mamy, właśnie tutaj można sobie klikać, prawda? I tutaj mamy do deszczu mamy różne miesięczne, roczne, totalne, także różne opcje są. Nawet aplikacji za bardzo nie trzeba. Wiatr mamy tutaj, wind. Wiatr mamy tak, już jeszcze raz. Słuchajcie, tu jest kierunek, jak się ustawi i to fajnie sobie działa. Odnawianie jest około 15 sekund wszystkiego. Czyli mamy w stopniach kierunek, tutaj mamy kilometry na godzinę jak nam dmucha. I tu są porywy, to są porywy wiatru. Barometr, tu mamy relatywny,
absolutny, na razie tego nie rozumiem. Może ktoś w komentarzu napisze, co gdzie, jak i dlaczego z tym chodzi. Alarm jakiś taki jest automatycznie ustawiony, że na zewnątrz 40, w środku 50. Pewnie to się drze jak głupie i tyle, nie? 62 km na godzinę pewnie to już, no, też się muszę nauczyć metrów na sekundę, kilometrów na godzinę. Jakie to są już tam, no, słyszałem w wiadomościach, żeby taki wiatr, ale za bardzo to nam nic nie mówi, albo wieje, albo nie. Maksymalne, minimalne. Słuchajcie, to dopiero stacja odpalona, także co wam mogę powiedzieć dalej? Idę to gdzieś zamontować. No na razie na sztukę gdzieś zamontuję, po prostu do płotu przypnę. Tak się zastanawiam, gdzie tą stację tak naprawdę, gdzie mam zamontować. Myślałem, że na trackerze zamontuję, tylko tu jest ważne, żeby, już moment, bo kierunek północny, żeby był w tamtą stronę, bo inaczej no, kierunek świata będzie nam głupoty pokazywał, wiatr będzie zawsze wiał, temperatury, ale kierunek wiatru będzie głupoty pokazywał i jakbym to zamontował na trackerze, no to tracker nam się obraca, prawda, i by się te kierunki świata zmieniały. Także gdzieś to muszę zamontować wysoko, żeby nie było, że stoi za domami albo coś i mi głupoty pokazuje. No nie wiem, jeszcze na razie nie mam za bardzo pomysłu, gdzie to konkretnie zamontować. Na razie zamontuję tak, o tutaj gdzieś przy płocie. Mam nadzieję, że będzie zasięg przez tą ścianę tam, bo to jest pustek żużlowy i może być problem, ale zobaczymy. I jak nie będzie problem, stacja sobie zostanie tutaj, bo jak wiecie, no u mnie całe centrum dowodzenia to i niech stacja stoi, prawda, bo to wiecznie tutaj, a nie to pójdzie na górę. Tylko nie będzie podświetlenia. Jest bateryjne, jakby trzeba było, teraz mam podświetlenie, tutaj sobie zasilacza idzie. Dobrze, tutaj jeszcze złodziejkę założyłem. O, balonnik się drze, bo voltaż mu spadł. Niestety wczoraj tak wydoiłem magazyn energii, elektryka ładując, że no niestety przez noc się coś mu zostało, a dzisiaj cały dzień leje i no nie ma z czego się naładować, także wspomaga się co chwilę, tam sobie podbiera delikatnie, ale to tam weźmie ze 2 kWh, to jest szczegół tak naprawdę. Kolejne dni będą słoneczne i teraz też nauka dla mnie, żeby elektryka ładować na bieżąco, a nie go wyjechać do zera i ładować, tylko testy też trzeba było zrobić z drugiej strony. Także no, wszystkiego trzeba testy porobić, a później to już będzie sobie działało, nie? Także co wam będę przedłużał? Słuchajcie, biorę, montuję gdzieś to i zobaczymy, co będzie pokazywało. Bo dzisiaj nawet pada, to może coś napada. Także idę. Dobra, słuchajcie, miał być taki maszt troszeczkę większy na sztukę, ale okazało się, że to mocowanie jest na takie no konkretniejsze rury. Także poszła rura zgrzewana. Żeby się ktoś nie śmiał, w środek jeszcze poszła rurka stalowa, także niech sobie już na noc zbiera dane, bo mi nie dało i idę tam gdzieś do słupka. To przyczepię na razie na trytkach, później drutem złapię. I jestem ciekaw, czy w ogóle będzie sygnalizacja, bo słupek jest tutaj, bunkier jest tutaj, tam nawet jest takie, no, taka rura. Powinien być zasięg, to jest do 150 metrów ogólnie wolnej przestrzeni. To zobaczymy, co sobie tym z żużlem razy da, ale raczej powinno. Dobra, stoi, słuchajcie, sztuka jest piękna, jak to mówią, zaraz jeszcze tam drutem jakimś owiążę, na razie musi wystarczyć, ale już pierwsze testy będą i kierunek, pamiętajcie, północ, południe. Miga, wiatru nie ma na razie, kierunek wiatru, tak jak po strzałce widzę, to jakiś taki jest zachodni, prawie zachodni, także zobaczmy, co pokazuje na tej, no, na wyświetlaczu. No, coś tam się wiatr jakiś ruszy. I tak będzie piszczał i piszczał, dobrze jest w bunkrze. No niestety niedoładowany, co chwilę się musi doładowywać. Tak jest ustawiony i tak będzie sobie działał, ale no jak mówiłem, o popatrzcie, praktycznie od zachodu kierunek wiatru, nawet już coś nalicza, 0,7 km na godzinę. Ja to będę musiał sobie jeszcze ogólnie wyczaić, chyba też w kilometrach na godzinę ogólnie w pogodzie podają, także już będzie porównanie, jak będą mocne wiatry, to już będę miał takie fajne, konkretne porównanie. A u mnie najmocniejszy wiatr wieje zawsze od, mam nadzieję, że to nie będzie wam przeszkadzało, od, o już leci, ładuję baterię, bo się zawiesiłem.
od południa. Są najmocniejsze wiatry, czyli tutaj nie ma żadnej, że tak powiem, przeszkody wietrznej. I zobaczę, może zostawię tak naprawdę w tym miejscu tą stację pomiarową, bo mógłby sobie tam wiatraczek śmiało stać. Taki maszcik by się troszeczkę większe dało, bo tak jak mówię, największe wiatry zawsze wieją od tej otwartej przestrzeni. Także co wam mogę pokazać? Wiatr pokazuje kierunek, nawet się kierunek wiatru zmienia. On za 15 sekund mniej więcej ma to odnowienie. Temperaturę zewnętrzną też już teraz mi pokazuje. To już mi ta druga stacyjka, co tu tylko mi wewnętrzną pokazywało, już mi do niczego nie potrzebna. Teraz pokazuje, no 23 stopni w środku pokazuje. Ta 21,7, zależy gdzie co leży. Może od falownika się po prostu grzeje, trzeba będzie ją po prostu coś izolację jaką będę musiał dać, żeby mi nie wyłapowało temperatury może falownika, albo ją gdzieś tutaj przeniosę w inne miejsce, żeby ogólnie tych temperatur nie wyłapowało. Może tu na górę, nawet to będzie pewnie najlepsze miejsce dla nich. Dobra, słuchajcie, odezwę się jutro, pojutrze, powiem wam jeszcze mniej więcej, co tu się nazbierało tak naprawdę w tej stacji pogodowej. Także stacja działa, dane zbiera, trochę się na wietrze kiwa. Tutaj na dole tego pręta z krótkiego dałem. Ja muszę gdzieś na złom pojechać, po prostu kawałek jakiejś rury znaleźć, takie fajne aluminiowe, albo jak coś w tym guście, żeby to przynajmniej ze 3 metry do góry postawić. I słuchajcie, ładna pogoda dzisiaj. Ja dalej działam w temacie. Pokażę wam, co to pokazuje teraz w dzień, tak naprawdę, jak się coś dzieje, nie? Bo fajne rzeczy pokazuje. Coś, czego na początku tak nie zwracałem uwagi, bo wiecie, jak to się podłączy, się idzie i dobra jest. Prędkość wiatru, kierunek to słuchajcie, wiemy. Wiatr w porywach dzisiaj, tylko porywy nie wiem co ile on tam liczy te porywy, ale trochę dzisiaj sobie już tam powiało. Co dla mnie ciekawe, tam deszcz, to mnie to nie interesuje na razie. Jeszcze się nie połączyłem z Wi-Fi z niczym, bo ja nie mam na razie na to po prostu czasu. Ale to jest taki fajny temat. Macie do fotowoltaiki tak naprawdę, nie? Mamy temperaturę, jaka jest na zewnątrz, bo tutaj mierzy bezpośrednio, jakoś tam do słońca mierzy, bo czujnik gdzieś jest dobrze schowany, bo by było pewnie ze 40-50 do słońca, pokazuje taką realną temperaturę. Ale tutaj, zobaczcie, jakie jest naświetlenie. No, powie ktoś, że jest słoneczny dzień, ale słabo coś ta fotowoltaika pracuje, bo to, bo tamto, nie? A teraz już będę miał do tego narzędzie, zobaczyć właśnie, jakie jest, przepraszam, nasłonecznienie, bo było nawet 77, teraz spadło na 66,9. Promieniowanie UV nawet pokazuje, zobaczcie, znalazłem sobie jakąś skalę, to tutaj od 8 już tu już jest takie, no, nieciekawe, człowiek w tym siedzi, także dużo bardzo ciekawych informacji, o których nie miałem zielonego pojęcia, a będzie, no jeszcze jak się to wszystko połączy z Wi-Fi, to będzie naprawdę super. Także no fajne, bardzo fajne, powiem wam, już po pierwszym dniu bardzo polecam stacja. Wszystko jest to, co dla takich amatorów jak ja najważniejsze. Dzisiaj trochę pogody, także 800 W leci 544 z tych dwóch paneli, 2,6 A, 20 A, a tutaj z 1,6 kW ani w tą nie idzie, bo 1300-1400 idzie z fotowoltaiki, tylko że ja podkradam na to 1200 ładując z elektryka. Także tak naprawdę w tym momencie tylko te dwa panele ładują sobie magazyn, a tutaj tu się nic, no tak się coś tam bilansuje mniej więcej. Także słuchajcie, no co będę więcej tutaj opowiadał. Stacja fajna, bardziej to lepiej to zamontować, jak połączę się z Wi-Fi, innymi rzeczami. Może Hubert przyjedzie mi pomoże, bo ja mnie cholera bierze i te aplikacje wchodzą, ja się na tym nie znam, ja tego nie. Minął jakiś czas, odkąd stacja jest zamontowana. Miałem inną końcówkę filmu, ale udało mi się, słuchajcie, udało mi się stację połączyć ze stroną www, w ogóle z internetem, także warto jest nagrać inną końcówkę już, jak to wygląda tak, że tak powiem, konkretnie, profesjonalnie. Teraz już
stacja widzi konkretny dzień, godzinę, tutaj nawet fazę chyba księżyca wyłapuje. I no tak wam pokażę po prostu z monitorów, bo tak jest prościej, nie? Bo to można sobie i na tym i tutaj wygodnie, jak już leży ten laptop, to sobie na tym obserwować, ale też można śmiało sobie tą samą stronę, bo to jest na stronie akurat. W chmurę się wbijałem, ale z chmurą był jakiś problem chwilowo. A tutaj wszystko jest tak naprawdę. Także nie ma problemu. Tu wam na szybko przewinę. Zobaczę nawet te takie dane konkretne. Już tak do przesady, że tak powiem. Ale słuchajcie, mamy. Tutaj mamy taki całokształt w pigułce. Tutaj jest moja miejscówka. Można sobie to zwiększyć, zmniejszyć. Powiem wam, dużo tych stacji jest tutaj w okolicy. Lecimy dalej. Tutaj mamy, jak widzicie, temperatury, wiatr, na bieżąco ciśnienie, sumy opadów, nasłonecznienie, UV, jakie tam mocne, niemocne. I tutaj słuchajcie, mamy zależy na czym otworzę. Jak otworzę na smartfonie, tłumaczę mi z automatu. Jak otworzę tutaj na przykład, to nie chce mi tłumaczyć. Dla mnie to nie jest żaden problem akurat, bo tutaj wiadomo co jest co. Tych oznaczeń nie tłumaczę. Tłumaczę te główne tylko napisy. No tak chyba tłumacz Google działa. Ale zobaczcie, jak to fajnie jest pokazane. Tutaj taka pierwsza tabelka główna, czyli tak mnie interesują temperatury. To jest na dzień dzisiejszy, bo tutaj można wstawić moment, bo to niedotykowe, ale dobra, tutaj można wstawić dzień, tydzień i chyba całość, z tego co pamiętam. Już lecimy. Muszę sobie rękę zmienić. Tak, mamy dzień, tydzień i miesiąc. Roku nie ma, no chyba że tutaj, aha, może lata się przestawia i później się przelatuje całość. Dobra, ja się tym będę bawił, także na bieżąco wszystko, słuchajcie, będzie. I tak, dzisiaj mamy, tak jak widzicie, 24 i tutaj nam fajnie pokazuje temperatura najniższa, najwyższa i to co mnie interesuje, średnia. Tak samo z prędkości wiatru też najwyższa, najniższa i średnia z całości. Lecimy, słuchajcie, niżej i można sobie otworzyć dwie tabele. Jedna to jest taka, którą ja lubię, a druga jest po prostu taka, no jak widzicie, co 6 minut, tak, jakoś tak, co 6, co 5 minut jest aktualizacja. Ja wolę to. Ja wolę wykresy, bo na wykresie bardzo fajnie widać. Tutaj mamy na czerwono temperaturę, na zielono punkt rosy. Tutaj mamy prędkość wiatru, czyli wind speed to jest prędkość, a porywy mamy tymi kropeczkami porobione. Tutaj pokazuje nam, ile było w porywach. To jest to samo, co tutaj w tych tabeleczkach, tylko to jest takie uściślone, a tutaj mamy rozbity cały dzień. Możemy sobie, tak jak mówię, na tydzień, na miesiąc. Tutaj mamy kierunek wiatru i jeszcze dużo innych danych jest, których pewnie nie będę używał. Mnie najbardziej interesują temperatury i wiatr. Najbardziej mnie z tego, słuchajcie, wszystkiego interesuje i bardzo fajnie to tutaj widać. A przejdźmy sobie na wczorajszy dzień, na 23, bo tu będzie wtedy kompletny dzień. Moment, już idziemy do 23. OK. I zastosuj i mamy wczoraj właśnie temperaturki, ale bardziej mnie, widzicie, wczorajszy dzień z temperaturami. Widać, że MPM, było tutaj też Celsjusze, trzeba na Fahrenheity poprzestawić, znaczy Fahrenheity na Celsjusze i widzicie, jak od 12 do 12 liczy, także widać maksymalna, jak było ciepło. Słuchajcie, wczoraj 16 stopni było bardzo fajnie i długo się trzymało, te 16 stopni. Wiatru było na spokojnie, 15 km na godzinę to było to maksymalne. Słuchajcie, kierunek wiatru, u mnie przeważnie południowy jest ten kierunek wiatru. I tutaj czegoś nam nie zapisało. A tutaj mamy już, megapaskale, czyli co mamy? Ciśnienie. I tutaj mamy nasłonecznienie watów, ile było? Jakieś 400 chyba maksymalnie watów było. Nasłonecznienia. Sprawdźmy. Jakieś 381 nam pokazuje watów na metr kwadratowy. Ja przypominam, że ta stacja ma czujnik od góry, ten światła i no, zależy od kąta padania słońca, także napasowałoby taki okrąglusi. No, powiem wam, podoba mi się. Dla mnie to jest ważne, że zbiera mi dane i robi mi statystyki, bo może kiedyś się, słuchajcie, może kiedyś się pojawi turbina wiatrowa,
może dla zabawy bardziej tego, żeby już uzupełnić to wszystko, ale mówię, ta turbina to jeszcze długo i bardzo długo do niej będzie. Także powiem tak, jeszcze temat, jakby ktoś chciał w ogóle konfigurację tego wszystkiego. Tu jest książka, gruba książka i trzeba iść krok po kroku. Jak coś tam się tam nie uda, napiszcie w komentarzu. Spróbuję wam pomóc, bo ja tu leciałem krok po kroku, jest fajnie wytłumaczone. No bierze się po prostu tłumacz Google, zdjęcia robi, to jest po angielsku wszystko, ale to raczej nie problem. Fajnie jest wytłumaczone, powiem wam. Niektóre rzeczy są takie troszeczkę nieintuicyjnie, ale finał finałów, słuchajcie, jest, działa, zbiera dane, dla mnie to jest najważniejsze. Stacja sobie tam dalej stoi jak stała. Jakiś maszt myślę większy zrobić. O, tam sobie stoi, nie wiem czy ją widzicie, ja w klapkach to nie będę szedł. Stoi tam, zbiera dane cały czas. Pogoda dzisiaj super, popatrzcie, październik dzisiaj mamy 24, ale świetna pogoda, także elektryk się ładuje. A idę do was do słońca już, tam jest normalnie. Tam, tutaj to słonka fajnie. I słuchajcie tak, stacja fajna, podoba mi się, 7 w 1, robi robotę. W opisie filmu jest link do strony producenta, tam też tak kod rabatowy jest, można coś ugryźć, także zapraszam serdecznie brać póki są, bo podobno już dzisiaj maila właśnie dostałem, że ten film miał być już wcześniej, ale nie było na stanie stacji, zeszły wszystkie, znowu się pojawiły. Ja teraz mam monitoring, dlatego dogrywam taką końcóweczkę do całości. Dla was to będzie cały film, a dla mnie to tak podzielone jest, bo ja lubię jak jest wszystko konkretnie pokazane i jak trzeba. Także lecimy z tematem dalej, słuchajcie. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, słoneczka życzę, trzymajcie się, cześć.